Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku serii filmików o regionie Kansai. Dzisiaj wybierzemy się na zakupy w Kyoto w dzielnicy Kawaramachi, a potem pojedziemy na wycieczkę do świątyni Fushimi Inari z 1000 bram torii. Mój kolega Ibuki, który miał okazję mieszkać w regionie Kansai, polecił nam, żeby zatrzymać się w dzielnicy Kawaramachi. Najwięcej się tam dzieje, jest dużo fajnych sklepików i knajp, jest bardzo blisko do zabytków, łatwo się wszędzie dostać, a sama dzielnica ma bardzo fajną, starojapońską atmosferę. Jak już widzieliście w pierwszym filmiku, udało nam się zatrzymać bardzo niedaleko tej dzielnicy w Airbnb. Kilka chwil na ulicach wystarczyło nam, żeby przekonać się, jak bardzo różni się styl tutejszych budynków od tych z regionu Kanto, w którym na stałe mieszkaliśmy. Budynki wydają się być starsze z wieloma tradycyjnymi akcentami, takimi jak drewniane wykończenia czy ogródki przydomowe, albo chociaż rośliny doniczkowe wystawione przed dom. Nawet nowe budynki podążają tym samym stylem, co nam się bardzo spodobało. Ogólnie odnosi się wrażenie, że w Kyoto szanuje i kultywuje się tradycje. Widzieliśmy dużo osób w kimonach, a Ania nawet udzieliła na ten temat wywiadu, co zobaczycie w następnym odcinku. Wychodzimy już na główną ulicę tutaj. Wszędzie są. Kyoto też. Na głównej ulicy budynki robią się starsze i starsze, aż do świątyni Yasaka po drugiej stronie rzeki. Przyszliśmy właśnie nad Wisłę. Samo Kyoto ma bardzo przemyślany układ z ulicami ułożonymi w siatkę zgodnie z kierunkami świata, więc ciężko się tam zgubić. Byłem też zaskoczony, jak wąskie są niektóre uliczki. To jest chyba najwyższa uliczka, w jakiej kiedykolwiek byłem. Myślałem, że to jest taki po prostu przestrzeń między budynkami. No w sumie to jest, tylko że tutaj normalnie też są sklepiki. Można sobie coś kupić. Taki tworzy niesamowity klimat. Super to wygląda. Tu jakaś restauracja jest. W ogóle w porównaniu do Kanto i Maebashi to w ogóle nie ma co porównywać. Zupełnie inny styl miasta. Taki starodawny japoński styl. Bardzo fajnie, podoba mi się tutaj. Tego dnia wybraliśmy się na zakupy w poszukiwaniu pamiątek i chcieliśmy spróbować jakiegoś street foodu. Na samym początku odwiedziliśmy sklep, który porównałbym do Empika, tylko że bez książek. Znalazłem fajne makiety do samodzielnego złożenia i pomyślałem, że byłaby to świetna pamiątka. Chcę sobie kupić na pamiątkę taki domek, bo to mega cool wygląda. To chyba będzie moje nowe hobby. Robienie takich domków przywożonych z Japonii. Niestety w końcu nie kupiłem, bo kosztowały ponad 5000 jenów za sztukę. Oprócz tych domków było wiele innych rzeczy DIY, m.in. rzeczy ze skóry, takie jak portfele i piórniki, ale też biżuteria. Różne kolory, różne jakieś tekstury, w różnych rozmiarach i można sobie robić jakieś nawet gotowe zestawy do zrobienia portfeli czy jakichś piórników. Tutaj na przykład jest jakiś zestaw do zrobienia piórnika własnoręcznie. Jeżeli robienie ze skóry wam nie odpowiada, no to możecie też sami sobie zrobić biżuterię, bo tutaj też jest kącik DIY do robienia biżuterii. Jakieś kamyczki, można dostać klejnoty, nie wiem co tam chcecie. Idąc dalej w głąb Kawaramachi, dostaliśmy się do miejsca, które w Japonii nazywają Shotengai. Mam wrażenie, że one wszędzie w Japonii wyglądają podobnie. Pewnie można by to przerównać do targów lub bazarów w Europie. Wygląda normalnie jak w Maebashi ten Shotengai. Tylko trochę większy i więcej ludzi, nie? Taki japoński bazar to bardzo długa ulica znajdująca się pod półprzezroczystym dachem, przy której jest dużo różnych sklepików z lokalnym jedzeniem lub wyrobami, ale też z porcelaną, pałeczkami i wieloma innymi rzeczami. Wiecie, jak to jest na bazarze. No nie lubią takie klapkowate te buty, nie? W sensie ja się nie dziwię, jak oni muszą co chwilę je ściągać, tak to faktycznie jest sens robić takie buty. Udało mi się skosztować jakieś ryby w panierce na patyku i była zaskakująco dobra. Ania odważyła się też zjeść ośmiornicę na patyku i twierdzi, że była smaczna. Ja natomiast podziękowałem za tę przyjemność. Będę jeść ośmiornicę. Tak, to tutaj to mój mas. Ale skąd? Pomogę kochać, gdy masz. Jak było? Smakowało ci? Olży. Możesz po polsku mówić już. Bardzo smaczne. Znaczy, No coś smakuje więcej? rybą, ale w porównaniu do dużej ośmiornicy jest o wiele mniej łykowata. Smaczna. I jajko pasuje do ośmiornicy. No to super. Jeśli chodzi o pamiątki, to polecam się przejść po tych sklepikach w poszukiwaniu porcelany.
Jak się potem okazało, w Tokio mieliśmy dużo większy problem, żeby znaleźć coś ładnego, a tu w każdym sklepie zawsze było coś ciekawego. Jest też spory wybór tradycyjnych wachlarzy, pałeczek, kadzideł czy akcesoriów do kaligrafii. Trafiliśmy też na sklep ze starymi rękopisami i drobnymi dziełami sztuki, ale na takie rzeczy to trzeba mieć porządny budżet. Na koniec chcę Wam pokazać naszą wycieczkę do świątyni Fushimi Inari. Świątynia ta słynie z tysięcy bram torii, które wytyczają ścieżkę na sam szczyt góry Inari. Jest do niej bardzo łatwy dojazd pociągiem, który zajął nam zaledwie 6 minut, a przejazd w jedną stronę kosztuje 150 jenów. Jest to chyba jedna z najbardziej popularnych atrakcji w regionie i jak się okazuje, nie bez powodu. Już sama stacja była wystylizowana tak, żeby przypominała wyglądem bramy torii. Jesteśmy na stacji Inari. Przyjechaliśmy zobaczyć te słynne 1000 bramek torii. Będziesz rzucała pieniążka, będziesz Mam się modlić? zachowane specjalnie 5-jenówki. Właśnie, to jest pro tip. Zawsze trzymajcie jakieś 5-jenówki przy sobie, żeby móc na przykład wrzucić sobie do świątyni. Japończycy najczęściej wybierają 5-jenówkę, ponieważ po japońsku 5 jenów to goen. Jest jeszcze jedno słowo, które ma taką samą wymowę i oznacza ono przeznaczenie, los lub szansę. Aniu, powiesz nam, jaka jest różnica, jedna z różnic, jeśli chodzi o świątynie szintoistyczne a buddyjskie? Ale mi się wydaje, że to jest tutaj specjalnie tak. Myślę szczególnie, tutaj zamiast lwów strzegących bram świątyń są lisy, tak jak tutaj widzicie. Zwykle mamy lwy. I tak też są w Chinach i w Korei. Ale w Japonii jest też odmiana bram z lisami. Jeszcze mają takie super kubraczki. Tak. Pokaż tego. I trzymają różne rzeczy w pyskach, nie wiem co to znaczy. Ale to, co wyróżnia tą świątynię na tle innych, jest fakt, że jest tutaj około 1000 bram torii. Zaraz właśnie przez nie przejdziemy. Nasz dzień był długi i niestety do Fushimi Inari przyjechaliśmy trochę późno, więc zastała nas noc i było ciemno. No ale nie żałowaliśmy, ponieważ przez to była zupełnie inna atmosfera. Była taka bardziej mistyczna, trochę tajemnicza. No na pewno inaczej się zwiedza niż w ciągu dnia. Jeżeli chcecie wejść na sam szczyt do ostatniej stacji, no to polecam mentalnie się przygotować tak jak na chodzenie po górach, ponieważ podróż na samą górę zajmuje jakieś 2–2,5 godziny. Tych schodów trochę jest, więc na pewno się zmęczycie i dziewczyny na pewno nie zakładajcie obcasów. A, i nie ma po drodze żadnych koszy na śmieci, więc weźcie sobie jakąś siatkę, bo jeżeli macie po drodze jakąś puszkę na przykład, no to jej nigdzie nie wyrzucicie. Właśnie podjęliśmy bardzo ważną decyzję o tym, że kontynuujemy wspinaczkę, ponieważ myśleliśmy, że już dotarliśmy na szczyt. To się okazuje, że w zasadzie to jest połowa drogi i tutaj jeszcze tak jakby jest rozwidlenie dróg. Teraz można wybrać sobie albo lewą, albo prawą stronę i zrobić sobie taką pętlę. Jeszcze jest połowa drogi do góry, a my już jesteśmy cali mokrzy. Jak przyjdziecie tutaj wieczorem, załóżcie może jakieś dłuższe spodnie czy jakąś dłuższy rękaw, bo tutaj jest dużo komarów i gryzą. Więc ostrzegam. No i jakiś ręczniczek sobie weźcie do potu, bo na pewno się spocicie. Powiem wam, że jest to jedno z bardziej osobliwych miejsc, w których byłem. Teraz. Tędy? Nie wiem co to jest. To jest jakiś cmentarz, czy... Myślę, że po prostu chcieli, żeby było dużo bram. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, co to tutaj jest, to napiszcie w komentarzu, proszę. Chętnie się dowiem. Muszę wam powiedzieć, że chodzenie w takim miejscu o takiej godzinie dało mi trochę dreszczyku emocji. Wow, to wygląda trochę jak cmentarz.
Taki labirynt. Co to jest? Ćma? Wyglądało jak jakaś wielka ćma. Tutaj też teoretycznie są małpy, takie jak w Nagano, więc trzeba uważać. Widzieliśmy ostrzeżenie. Dziki. Dotarliśmy na sam szczyt. Jesteśmy na ostatniej stacji i czuję się naprawdę zmęczony. Ale jest duża satysfakcja, że w końcu tutaj przyszliśmy. Jest dosyć creepy tutaj, bo to wszędzie jest takie, nie wiem, otoczony taką mistyczną atmosferą wieczorną. Natomiast naprawdę polecam każdemu. No dobra, tamto to był falstart. Mi się wydaje, że to już jest ostatnia stacja. Ja już jestem mega zmęczony. Jest to super trening, więc ja już więcej chyba nie dam rady nic powiedzieć, więc do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć! Słuchajcie, ja wtedy żartowałem. Tutaj jest szczyt góry. Tu jesteśmy, teraz już naprawdę jesteśmy na szczycie góry. I wygląda w sumie dosyć podobnie jak poprzednie stacje, no ale faktycznie troszeczkę inaczej, chyba bardziej tak uroczyście tutaj urządzona jest. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Na razie. Co tutaj trzymają w tych kubeczkach? Kucikami zakę? No to wygląda, tam jest takie naczynko większe. Pewnie żują ten ryż, plują tam, wylewają, rozlewają do tych mniejszych i sobie tutaj fermentują. Tak, to pewnie to. O to chodzi.